Ja jestem Janusz, nick Janusz. A ja jestem Marta. Nick Grażyna. Niedawno zamieszkaliśmy w Tajlandii. Ideał egzotycznej plaży? Biały, drobny piasek pod stopami, brzeg łagodnie schodzi do morza, woda jest ciepła i przejrzysta, słychać łagodny szum fal. No i odrobina cienia pod palmami, by uchronić nas przed palącymi promieniami słońca. Właśnie takie plaże tutaj są. Zapraszamy. Plaża w Hua Hin ma 6 km długości. Zaczynamy od jej północnej części. Tu znajduje się główne wejście na plażę. Przy uliczce, która tutaj prowadzi, rozłożyło się mnóstwo kramów i sklepików. Witają nas tablice ostrzegawcze. Plaża to miejsce dla niepalących. Kara za dymek na niej to 12 000 złotych lub roczek opalania się w kratkę. Ale są tu też oznaczone miejsca, gdzie można bezkarnie palić. Ruszamy na północny kraniec plaży. W oddali widać molo, a jeszcze dalej linię brzegową pobliskiego miasta Cha Am. To jedyne miejsce, gdzie z morza wystają malownicze skały. W oddali na południu widać charakterystyczne wzgórze Khao Takiap. To także jedyne miejsce, gdzie na plaży pod parasolami można spożyć posiłek. Ceny dla turystów. Grillowana ryba 60 zł, za to smażone skrzydełka z kurczaka jedyne 30 zł. To już północny koniec plaży, który kończy się zatoczką przy chińskiej świątyni. Wracamy. Po drodze zapraszają nas na posiłek. Dziękujemy, może jutro wpadniemy. Tutaj mały kramik i świeże owoce. Banany, ananasy, mango, kokos i schłodzone napoje. Zbliżamy się do bardzo charakterystycznego miejsca. Ta pochyła palma to symbol tej plaży. Byliśmy tu podczas naszego pierwszego pobytu w Hua Hin w 2013 roku. Nic się nie zmieniła. To ulubione miejsce na zrobienie sobie selfika z palmą w tle i siup na Insta. A to charakterystyczny obrazek na naszej plaży. Koniki, ale nie polecamy z nich skorzystać w upalne dni. Ich właściciele zarabiają, oferując przejażdżkę turystom. Szczególnie dla dzieciaków to ponoć duża frajda. Tu kolejny mały punkt gastronomiczny. W ofercie piwo i butelkowana woda. Jeszcze raz rzut oka na pocztówkę. Teraz czas na relaks, muzyka i lecimy.
Koniec południowej części plaży to skalisty cypel Khao Takiap. Plaża kończy się małą zatoczką, stąd rozpościera się widok na całą plażę. Jest tu wejście na wzgórze, którego strzeże kilkumetrowy złoty posąg Buddy. Brzeg bardzo łagodnie schodzi do morza. To idealne miejsce do kąpieli. Ruszamy wzdłuż plaży. Tutaj też są do wynajęcia łóżka plażowe pod parasola. Dalej plaża już zaczyna się robić pusta. Podczas dziennych pływów różnice poziomu wody sięgają nawet ponad 2 metrów, zależnie od faz księżyca. Wtedy część plaży jest niedostępna. Jest południe, słońce mocno operuje, znajdujemy ocienione miejsce idealne na wypoczynek. Teraz czas na relaks, muzyka i lecimy. Do zobaczenia na następnej plaży. Za wzgórzem Khao Takiap jest nasza ulubiona plaża, Takiap Beach. Choć to trochę dalej od domu, najczęściej wybieramy to miejsce, jeśli mamy ochotę na długie, leniwe plażowanie. Co nas tutaj przyciąga? Szeroka plaża z łagodnym zejściem do morza? Na pewno tak, ale to samo mamy na bliższej nam Hua Hin Beach.
Za to tutaj jest nasza ulubiona nadmorska knajpka, gdzie wynajmujemy 2 łóżka na cały dzień za 100 batów, czyli 12 zł. Na łóżkach niby czytamy książki, ale chyba częściej nasz wzrok przyciągają piękne okoliczności przyrody. Diabeł ubiera się u Prady, a my na plaży. Kolekcja mody plażowej pret-à-porter na wyciągnięcie ręki. Ceny przystępne, można się targować. No i prawdziwa Coca-Cola. Największa wanna świata ze słoną wodą i hydromasażem. Wzorem lokalsów, zamiast smarować się kremami, zakładam koszulkę z filtrem UV, czapeczkę i okulary i mogę godzinami bezpiecznie skakać na falach. Po kąpieli można się skusić na małe co nieco. Tylko trzeba się szybko decydować, bo mała gastronomia zaraz pojedzie dalej. My wolimy zaczekać na pożywny obiad w naszej restauracji. Obowiązkowo z zimnym piwem, oczywiście lokalnym. Jeszcze tylko na fotoławeczce szykujemy się do Sweet Foci, specjalnie dla Was. A teraz muzyczka i lecimy. Zabierzemy Was teraz na naszą tajemniczą, ukrytą plażę. Niełatwo się jest tam dostać. Można dojechać bardzo okrężną drogą, ale szybciej i ciekawiej jest ścieżką przez dżunglę. Samo zejście jest strome, pomaga linowa poręcz.
Oto Sai Noi Beach. Niewielka piaszczysta plaża leżąca między skalistymi cyplami. Przybywających tu witają umieszczone na skałach rzeźby. Ruszamy wzdłuż plaży. Piasek ma tu bardziej żwirowatą strukturę. Plaża ostrzej schodzi do morza. Dalej, w cieniu drzew, można zamówić posiłek ze street foodowych restauracyjek. Jeszcze dalej rozlokował się hotelik i sympatyczna restauracja pod parasolami. Rozejrzyjmy się dookoła. Morze ma tu wyjątkową szmaragdową barwę. W oddali widać dwie małe, skaliste wysepki. Ruszamy do końca plaży. Plaża kończy się pionową skałą. To atrakcyjne miejsce dla zbieraczy muszelek. Mogą tu buszować po kilkunastu metrach kwadratowych. Wracamy. Czas na relaks. Welcome to Thailand. Dobrze to brzmi w tym miejscu. Czas na toast. A cóż to za dziwne miejsce? Trójkolorowa flaga z charakterystycznym liściem. Dalej Pacyfa. Jest też rastafariański baner. Chyba piraci też tu kiedyś zawitali. Oj, chyba ktoś tu się zasiedział, oglądając nasz kanał na YouTubie. Na pewno dał suba. Sądząc po brzuszku, karmią tu nieźle. Dzisiaj morze jest wzburzone, o pływaniu nie ma mowy, ale można poskakać na falach. Czas wracać. Czeka nas jeszcze droga przez dżunglę do zaparkowanych po drugiej stronie wzgórza rowerów. Z wystającej skały robimy ostatnie fotki. Słońce powoli zmierza ku zachodowi. Niebawem znów tu wrócimy. Jeszcze szaro, blady świt. Niebo rozświetla jedynie różanopalca jutrzenka. To pora, kiedy słoneczny patrol wyrusza na misję. Ruszają dziarsko wzdłuż plaży, sprawdzając, czy słoneczko się nie spóźni i czy wzejdzie o swoim czasie. No, dzisiaj jest right on time. Ale zaraz. Oni mają jeszcze jedno zadanie. Trzeba usunąć z plaży wstrętny plastik. O, jest kolejny śmieć. Cap go i za chwilę ląduje w worku. Ten też. I jeszcze jeden. Plastikowa słomka do wora. Plaża już czysta, słoneczko ładnie wzeszło, ostatni śmieć trafił do worka. Słoneczny patrol wyrusza w drogę powrotną do bazy, bo słoneczko już wysoko na niebie.
Jeszcze ostatnia czynność. Worek związany i rzut do kosza za 3 punkty. W bazie czeka zasłużone śniadanko, a Słoneczny Patrol jutro o świcie znów wyruszy tu na kolejną misję. W kolejnym odcinku zaprosimy Was na interesującą wycieczkę. Oj, będzie się działo.